Witajcie ze słonecznego Boracay. Pada. Od rana nam tutaj pada, ale mamy hotel z widokiem na morze. Tam dalej widać palmy i morze. Przestało padać i wyszliśmy zobaczyć na plażę, bo mamy bardzo blisko. No i pięknie to wygląda z jednej i z drugiej strony. O, ale to nie dla nas jeszcze. Nie widać. Trzeba iść pracować teraz. Najpierw coś na śniadanie i do pracy, a później przyjemność. A później relaks. Jak my dawno nie jedliśmy w 7-Eleven, idziemy zobaczyć, co mają tutaj na Filipinach. Tajskie smaki znamy. Teraz zobaczymy, co tutaj serwują na Filipinach. Hot dogi jak na Orlenie można kupić. O, kawę mają, Mari. I to na tyle wygląda. Nie mają nic lepszego oprócz zupek chińskich. To nie taki standard jak w Tajlandii. Więc Mari robi sobie szybko zupkę i wracamy do pokoju. Marika zaczyna zaraz zajęcia. Później może znajdziemy jakąś restaurację. Ja mam swoją zupkę, ale my tutaj wzięliśmy jakąś nowość. Spójrzcie, jakby takie parowańce. Tu jest jakiś z kurczakiem asado. Tutaj jest z kurczakiem bola bola. Tak i tutaj... O, zacięło się. No właśnie. Polskie parowańce z nadzieniem. Pokaż, jak wygląda w środku. Całkiem ładnie i w Dobrze smaku też smakuje. nieźle. Jeszcze jakiś sos dostaliśmy? A sos jak w smaku? Barbecue? Pieczeniowy? Słodki. Jak wszystko tutaj. Nawet ta bułka jest słodka. Marcinowi tak posmakowała ta bułeczka, że bierze kolejną. Z innym smakiem smakuje, nie? Tym razem z ketchupem. No a jak tam ten kolejny? Pokaż go. Co to jest? Mielonka. To dobrze, że ten pierwszy był jednak trafiony. Ładnie wygląda. Ten jest lepszy i smaczniejszy. Tutaj taka parówkowa sprawa. Ostatnie 2 tygodnie były dość intensywne, jeżeli chodzi o wodę. Dużo czasu spędzaliśmy w wodzie w El Nido i na Coron. No i co? I ucho! I Marika załapała zapalenie jakiegoś ucha. Idziemy to teraz sprawdzić do szpitala. Jesteśmy już pod szpitalem. Idziemy teraz od razu na emergency. Tak nam pani powiedziała wcześniej, żebyśmy od razu tam poszli. Niestety w tamtym szpitalu nie mają takich przyrządów, żeby sprawdzić ucho. Jedziemy do następnego. Złapaliśmy taką lokalną taksówkę na baterię. Jesteśmy już w drugim szpitalu. Idziemy też na emergency i zobaczymy, czy tutaj mają takiego doktora, który zobaczy te ucho. Żyjesz? Nie wiem, co tu się dzieje. Tupa jest, tutaj. Tutaj termometr. Wszystko. Only one. Pani jeszcze dała pieczątkę do certyfikatu. A, to nie pieczątka, to taki odciśnięty znak. No właśnie. No właśnie. No i dobra, teraz musimy zapłacić za wizytę, zobaczymy ile wyjdzie, a później się rozliczymy z ubezpieczeniem. Kolega wystawił już tam rachunek i za wizytę, antybiotyk i jeszcze 2 leki do tego wyszło 200 zł. Mało dużo? Nie wiem. Chyba taniej niż w Tajlandii. Szybki serwis, cała wizyta u lekarza z apteką i z zapłaceniem 20 minut wyszło. No i co? Idziemy teraz się zrelaksować na plażę. Jadziula zgłodniała przez to wszystko. I co? Zamawia sobie kebabika, shawarma. Pan smaży to od razu z sosami? To ciekawe. Filipińska. Kolega do tego mięsa to już ze 4 rodzaje sosów dodał. I sera, no właśnie, ale ten ser to nie jest ser, to jest tak seropodobne. Z tłuszczu zrobiony ser. Mari kebabik już prawie gotowy. Kolega nakłada resztki. No taka malutka porcja wyszła. Taka wystarczająca. No na przegląd, takie trochę taco wyszło z tego. A jeszcze świeże warzywa. No, to dobrze. Ogórek, o jeszcze więcej sosu. O, Mari lubi sosy. Jeszcze więcej sosu. To jakiś jogurt. I jeszcze jeden słowa. Ale będzie. Jak mięsa mało dał, to i sosami teraz nadgoni. Dobrze zacisnął. Thank you. Pięknie, Mari. Uwaga na papier tutaj. Jak? Ciężko powiedzieć. Nic nie czuję oprócz... Sosów. Mari jednak zmieniła zdanie. Dobry. Jak na te standardy to dobry.
Nie, dobry, świeży kurczak czuć teraz. Sosy mieszane to jest dobre, ostre, pikantne. No i te warzywa na koniec świeże robią robotę, więc na plus jednak. Mari jeszcze dobiera sobie papryczki. Już je wcześniej jedliśmy, one są bardzo dobre. Może być 5. Tutaj sosów nie żałują. Ten to aż gęsty od cukru. Przyszliśmy już na plażę i zobaczcie, jaki tutaj jest happy hour. 599 pesosów, czyli jakieś 45 zł niecałe i można pić cały dzień. Piwo i drinki. Też zobaczcie, jak tutaj to ładnie wygląda rajsko. Tu jest taki deptak zrobiony z plaży. Tutaj od razu po lewej stronie jest plaża i na całej długości tej plaży są palmy. I to jest to, co lubię w podróży, zobaczcie. Proszę? Polish! Polish! I taka świnia pieczona, ale uwielbiam takie mięcho. Jak będziecie na Filipinach, to nie pijcie na plaży, bo to jest nielegalne. Mandacik dostałeś? No nie, pani mnie trochę przestrzegła, żebym nie pił na plaży, bo można ponad 2000 mandatu dostać. 150 zł za picie alkoholu na plaży. Dała mi takie woreczki. Mówię, ale to cię i tak nie uchroni, jak cię złapią. Okej, spójrzcie, jaki w międzyczasie zrobił się piękny zachód słońca. No i te łódeczki, które tam płynęły, robią też klimat. Witajcie z kolejnego dnia na Boracay. My się jeszcze nie relaksujemy za bardzo. Wczoraj nie było czasu na relaks. Dzisiaj też jeszcze nie mamy czasu na relaks, bo idziemy sprawdzić hotel, bo chcemy zmienić. Bo za 2 godziny Marika zaczyna też lekcję i musimy znaleźć coś fajnego. Znaczy pokój sam w sobie jest całkiem okej, no wszystko tam się zgadza, tylko internet jest kiepski. Wczoraj używaliśmy internetu z hotelu obok, no jakoś to szło, ale dzisiaj no waha się. No takie mają tutaj spadki, więc trzeba się na to przygotować, że w większości w sumie nawet apartamentów czy jakichś resortów mają takie tyk, tyk, tyk. No na to nie możemy sobie pozwolić, a zasięg z telefonu niestety tam też nie działa, więc idziemy poszukać czegoś albo z dobrym internetem, albo z dobrym zasięgiem w telefonie. Trochę te uliczki wyglądają jak na Belize. Większość hoteli tutaj po lewej stronie jest usytuowanych wzdłuż całej tej plaży. Doszliśmy już do hotelu, który chcemy sprawdzić i zaraz wam pokażemy, jak on wygląda. Najpierw idziemy zapytać o cenę i zobaczyć w środku. No właśnie, się dogadaliśmy, ugadaliśmy jeszcze lepszą cenę. I zobaczcie, jakie studio sobie wyłapaliśmy. Tam mamy łóżko, tutaj mamy balkon, tu jest lodówka, no i mamy kuchnię i będziemy co gotować? Ziemniaki. Z jajkiem. Minuta i 17 sekund zajęło mi dojście z naszego hotelu do plaży, także jest raz, dwa, jesteśmy na plaży, a plaża jest naprawdę piękna. No i udało nam się zabukować ten pokój. Dzięki naszym umiejętnościom negocjacyjnym właściciel tego apartamentu zszedł nam z ceny, bo normalna cena była 2000, czyli 150 zł. My za ten apartament damy 130 zł za dzień, ale te 130 zł tylko były na pierwsze 3 dni. Później już od piątku, soboty, niedzieli i dalej już było powyżej 150 zł, ale my się tak ugadaliśmy, że na cały tydzień bukujemy za 130 zł za jedną noc. Idziemy teraz z powrotem do naszego hotelu, mamy 10 minut, dokończymy pakowanie, no i wracamy do naszego studia. Zadowolona, Mari? Ja się cieszę, no. Nie będziemy musieli się przemieszczać przez tydzień czasu. Zobaczcie, tutaj mamy od razu z wyjścia taką plażę z takimi palmami. My już spakowani, Mari jeszcze sprawdzi pod łóżkiem, czy nic nie zostało. Mamy nasze plecaki, worki. Idziemy. Jest coś? Nie. Czysto! No hit, pokaż się, Marcin. Jak ty idziesz na Boracay? Czarnym worem. Oj, takich rzeczy to jeszcze tutaj nie widzieliśmy. Gdybyście wiedzieli, co ja w tym worku mam. Ale to już zostanie naszą tajemnicą. I nie jest to cebula. Dotarliśmy do naszych apartamentów, ale nikogo na recepcji nie ma. Panie miały jeszcze nam odświeżyć pokój. Może będzie już gotowy.
Pani przyszła, mówi, że już nasz pokój gotowy. To tylko jedno piętro. Okej. Wchodzimy. O, jak fajnie. Jak fajnie. O. Ładno pachnące, odświeżone. No właśnie, bardzo ładnie. Tutaj mamy, już możemy zamawiać jakieś jedzenie. O, zobaczcie, co tu mamy w lodówce jeszcze. Tak na powitanie. Okej, my się rozkładamy. Mari po 2 miesiącach w końcu znalazła swój kąt i może się rozpakować, bo dla Mariki to jest bardzo ważne, żeby móc się rozpakować i rozłożyć, a nie wszystko w plecaku. Wszystko jest tak, ja się cieszę. Tydzień czasu relaksu. Dokładnie. Marzyłam o tym, marzyłam. Więc myślę, że w przyszłym tygodniu nawet zrobię sobie kilka dni wolnego, żeby z tego czasu to jest. Wakacje od podróżowania. No, wakacje od podróżowania. Na Boracay. Myślę, że tak po 2 miesiącach to się naprawdę należy. A ty zamierzasz się rozpakować? Mi to nie przeszkadza. Moje może być w plecaku. Nie no, ja to musiałam się rozpakować. Tam pewnie miejsca dla mnie nie ma nawet już. Nie no, jest tutaj, o proszę. Tu się suszą jeszcze jakieś stroje. To są wszystkie moje ubrania. To się zmieścisz jeszcze. A tu są wszystkie moje pierdółki, które mamy ze sobą. No i jeszcze laptopa mam. I to wszystko jest w moim plecaku. No ja do spania. No, do rozpakowania się. Dawaj, to jest jak w domu. Poczuj się chwilę. Idziemy na w plażę domu. albo na market, robić zakupy na jedzenie. Najpierw Do się rozpakuj. gotowania. Poczujmy się, jakbyśmy byli w domu. A za tydzień będzie znowu zmartwiona, bo wyjeżdżamy. No. No właśnie, co ja zostanę tak. Wyszliśmy właśnie na jedzenie. Chcieliśmy posiedzieć trochę na plaży, bo miałam sporo jeszcze do zajęć i zjeść przy okazji obiad. Poszliśmy do restauracji, wysiedzieliśmy się tam z dobre 40 minut. Musieliśmy przez to wziąć na wynos, bo już nie zdążymy ani pójść na plażę, ani zjeść na miejscu. No i teraz przyszliśmy tutaj. Kolejna akcja, zamknęliśmy drzwi. Nie ten zamek, który trzeba było, do którego mamy klucz. I teraz Marcin biega po hotelu, bo nikogo nie ma i szuka po hotelu, w sumie po tym budynku, żeby nam otworzyć. O, idzie pani. Idzie. No i mamy w końcu nasz ryż. Marika ma z warzywami i z jajkiem, a ja mam z kimchi. Mój trochę ostrawy, a twój? Słabizna? Słabizna. Jeszcze śmierdzi rybą. Aż mi się odechciało jeść w ogóle. Nie, że czasu nie ma, to że tragedia. Tragedia, co oni zrobili? To ja będę gotował. Dobrze, że mamy ten apartament. Marika właśnie zaczyna lekcję niemieckiego, a ja z racji tego, że mamy kuchnię do dyspozycji, idę na lokalny market i nakupuję jakieś warzywa, owoce, może uda się kupić też jakieś tanie ryby i krewetki. Zobaczę, co mają i wtedy będę gotował. Pani z hotelu wysłała mnie w to miejsce i powiedziała, że tutaj znajdę wszystko, co potrzebuję, że są tutaj warzywa, jest tutaj mięso, więc ja się zaraz będę rozglądał. Są jakieś warzywniaki po jednej stronie, warzywa, owoce, tam następny. Idę posprawdzać ceny. O, są i jajka też będę potrzebował. O, tam dalej widzę jakieś mięsne. Ej, no to ja spędzę tutaj trochę czasu. Jakie konkretne sztuki. Kolega teraz otwiera jedną. Zaraz zobaczymy, jak to robi. A, całe wnętrzności jeszcze w środku. Nie uwierzycie, ile sobie liczą za kilogram ziemniaków. 18 zł wychodzi za 1 kilogram. Kupiłem już ziemniaki za 18 zeta, wyobraźcie sobie. Dokupiłem też jajek. Jedno jajko 75 groszy. No i chyba na tyle, wystarczy jak na dzisiaj. Przyszedłem jeszcze do supermarketu po inne warzywa i chcę kupić cebulę i zobaczcie. 160 peso to jest prawie 12 zł. Wyobraźcie sobie? To tutaj imbir jest tańszy, 120 peso, niż ta cebula. To jest jakieś niecałe 9 zł. Dobre jaja. Jestem w sklepie, robię sobie zakupy. Pani jeszcze poczęstowała mnie takim brandy i taką herbatą jabłkową. I jeszcze dla reklamy zrobiła mi zdjęcie. Jestem jeszcze w innym sklepie teraz i płacę kartą. To pani jeszcze chciała ode mnie dowód osobisty albo jakieś potwierdzenie, że ja to ja, żeby się zgadzało na karcie. Ja już skończyłem latanie po sklepach i marketach. Idę teraz poszukać Mariki. Marika gdzieś się tutaj relaksuje i czeka na zachód słońca. Ale dzisiaj piękny dzień. W końcu nie pada na Filipinach. Marcin się wziął za gotowanie, ale nie podjadaj tam. Bardzo dobry. Tuńczyk. Teraz spróbuję z majonezem. Wiecie co? Sprawdziłem, bo nie znałem ceny, ile ziemniaki kosztują w Polsce. Ziemniaki w Polsce kosztują około 3 zł. Nie w jakimś supermarkecie, a tutaj 18 zł. Ja nie wiem, jak oni funkcjonują. Nie jedzą ziemniaków, tylko ryż. No, ryż też nie tani. Najtańszy to jest 4,55 zł. Takie ryże, więc... A my teraz robimy sobie sałatkę z tuńczyka.
Mamy już tę jedną puszkę w środku. Ugotowane, jeden tuńczyk w środku, pieprz też już w środku. Leci. Druga pucha. Druga puszka. Zrobimy sobie taką pastę. No i mam gdzieś jeszcze. To jest najlepszy angielski chleb. Miękka buła. No ciężko znaleźć coś innego. I co będzie ta pasta jeszcze? Będą jajka, majonez, cebula, czosnek. Cebula. Czosnek też jest? No mamy czosnek. Robisz czosnkiem? Tak, uwielbiam. No to dodamy do środka czosnek i cebula i będziemy smarować kanapki. Niam, niam. Dzisiaj nie wiem, czy zdążymy zrobić te ziemniaki. Są tak drogie, że nie wiem, czy nie będziemy oszczędzać. Czy nam na tydzień wystarczy kilogram? Marcinek kochany dba o mnie. Patrzcie, jakie piękne kanapeczki mi zrobił. O, a jeszcze pieprzu. Pieprzu brakło. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Już miała siły zarabiać pieniądze, moja droga. No jak moje kanapeczki? Pyszna. Pyszna. Smakuje jak smak dzieciństwa. Jak makrelka trochę. Jak makrela. Nie no, pyszna. Jak pasta jajeczna po prostu. Naprawdę bardzo dobrze Ci to wyszło. Bardzo dobrze. Dziękuję, dziękuję. Mari, filipińska jajecznica. Do łóżka na śniadanie, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Chleb z filipińskim masłem. Ja wam pokażę filipińskie masło. To jest filipińskie masło. Najtaniej wychodzi. O, jak ładnie wyszło. Smacznego. Dziękuję. Marcin przyniósł mi śniadanie do łóżka, to stwierdziłam, że ubiję mu pianę. Zobaczcie, jak pięknie się ubiła. I kaweczkę podam. Proszę bardzo. Dziękuję. Do porannego YouTube'a. Nie jest to prawdziwa kawa, tylko Neska, ale robi robotę. Dziękuję. Poradziłam, to trzeba kupić. No, skończyłaś. Na Filipinach też nie jest to łatwe. Widziałem wczoraj, ale mieli taką mocno grubą mieloną, a taka gruba mielona słabo się zaparza w naszym zaparzaczu. Trzeba kupić taką mocno mieloną. My zjedliśmy pyszne śniadanie, jajecznica w końcu. Trochę się porelaksowaliśmy w pokoju i idziemy w miasto. Znaczy ja idę w miasto, Marika idzie na plażę. Marika ma niedosyt plaży, ja mam dość plaży po ostatnich takich przemieszczaniach się. Mam nadzieję, że dzisiejsze zakupy będą bardziej udane niż wczoraj. Wczoraj się to była tragedia. No. Proszę bardzo. Zaraz wam opowiem, gdzie idę. Pa. No właśnie, a jadę na zakupy. Jestem na Boracay, na jednej z najlepszych wysp na Filipinach, najładniejszych, a idę na zakupy, jadę do supermarketu, nie idę na plażę. Tak, mam dość plażowania. I tutaj na Boracay macie dwie opcje poruszania się publicznego po mieście, powiedzmy publicznego. Jest taki autobus hop on, hop off, czyli wskakujecie na jednym przystanku, wyskakujecie na drugim, tylko że do tej opcji potrzeba jakąś kartę załatwić sobie, którą pewnie się doładowuje i się tam skanuje gdzieś w autobusie. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo nam pani coś takiego powiedziała. No i druga jest opcja, troszeczkę droższa, ale jeżdżą też po całym mieście od jednego końca wyspy do drugiej takie elektryki i też można do nich się dołączać, coś takiego jak w Tajlandii. I też się wsiada i za niewielkie pieniądze można dojechać na drugą stronę. No i ja właśnie mam zamiar skorzystać z tej drugiej opcji, bo nie mam karty na tą pierwszą opcję, więc muszę przejść na drugą stronę ulicy i zaraz mam nadzieję, że uda mi się coś złapać, bo dosyć sporo ich też jeździ. Ale macie jeszcze inną opcję, to już wam pokazuję. Stoją też takie prywatne taksówki, też elektryki. No i można jechać, jak chcecie jechać samemu, to można jechać samemu. I pani wczoraj mi powiedziała, że mogę dojechać do tego dużego supermarketu za 20 peso, czyli za złoty 50. No i mam nadzieję, że tak będzie. Bo wiecie jak to jest z białymi, różne ceny podają. Tutaj też próbują nas naciągać i to codziennie. A tak właśnie wyglądają te autobusy. Hop on, hop off. Tylko jak powiedziałem, trzeba mieć kartę do niego. Ja już jestem w środku, powiedzmy, tego autobusu i pan mi powiedział, że 25 peso, nie 20, bo ja jadę ze stacji numer 3, a ze stacji numer 2 i 1 jest 20, bo to jest ponad 4 km. No i zostałem teraz sam, pan wysiadł, a to jest zarąbiste, bo macie tylko pieniądze, wysiadacie, pach. Takie szybkie akcje. No i jak widać, poza miasto jadę sam, ludzie się przemieszczają raczej tutaj po mieście. W końcu odgrzał mi się telefon. Próbowałam już kilka razy go odblokować i cały czas wyskakiwało, że temperatura telefonu jest za wysoka i muszę go najpierw schłodzić. I tylko połączenia alarmowe są dostępne. Słuchajcie, jest dzisiaj tak gorąco na plaży, że no ja wzięłam sobie zeszyt, książkę, coś tam, żeby jakieś notatki porobić, ale to jest nie do wytrzymania. Co 5 minut muszę wchodzić do wody, bo no jest tak gorąco dzisiaj. Oj, także nie wiem, czy długo dzisiaj tutaj posiedzę. Jak myślę, czy nie przenieść się do jakiejś knajpki, gdzie jest internet, bo też jestem bez karty SIM.
No i tak, na plaży w sumie nie ma wcale dużo ludzi. Myślę, że przez ten upał i dopiero na zachód słońca robią się tutaj tłumy. No i jest, płacę złoty 90 za całego tripa. Thank you, sir. No i dobra. Jestem tutaj już pod City Mall. Idę tam na drugą stronę. O, jeszcze samochód niech przejedzie. Zobaczę, co tutaj mogę kupić. Bo widziałem na zdjęciach, że sporo mięsa, sporo takich ryb mają, warzyw, więc myślę, że tutaj będzie taniej. Wygląda na to, że jest to spory supermarket. No nie mogę z tych filipińskich cen. Zobaczcie, 291 peso, czyli to jest 21 zł za pół kilo cebuli. Jestem lekko w szoku, jak te zakupy wyglądają, jak te ceny wyglądają tutaj na Filipinach. Na mieście można zjeść za 100-120 peso jakieś tam filipińskie danie. Nie są to duże dania, ale jak patrzę na ceny tych produktów, co tutaj są, mam w plecaku już trochę, wydałem prawie 1000 peso, czyli 75 zł. Pokażę wam w domu, co kupiłem. Bardzo mało. Mam 500 metrów do kolejnego supermarketu, idę jeszcze tam się rozejrzę, bo tutaj te mięso nawet nie wyglądało za dobrze. Chciałem coś kupić, pozdrawiamy. Chciałem kupić właśnie jakieś mięso, mieloną wieprzowinę, mieloną wołowinę. Chciałem spaghetti bolognese zrobić, chciałem mielone zrobić, ale te mięso, no mówię, wyglądało tak średnio, więc mam nadzieję, że tam będzie to lepiej. No i warzywniak w tym sklepie, no to powiem wam, to jakaś porażka. Przyjechałem na stację B i tutaj jest jakiś Robinson Supermarket. Idę zobaczyć, co tam znajdę. Jedziemy w dół, czyli będzie w garażu, zapowiada się na duży sklep. Tak samo jak tamtym, tylko żeby nie było lipy jak z tamtym. Ten mięsny o wiele lepiej wygląda, wszystko świeżej. Tutaj mamy mielonego porka, czyli świnię i tutaj mamy wołowinę. Ceny za nabiał to tutaj też są niezłe. 230 peso, czyli jakieś 17 zł za taką no niedużą kulkę mozzarelli. Za to parmezan 61 zł za 250 gram. Gouda 250 gram, 32 zł, 425 peso. Też nieźle. W koszyku już mam jakieś tam zakupy zrobione. Pan mi teraz ładuje kilogram wołowiny. Tak, o panu mówię. Do tego wziąłem jeszcze po jednej kiełbasce węgierskiej i niemieckiej. Pan mi teraz tam liczy, ile za to wyjdzie. 45 peso, wyobraźcie sobie, 3,50 za jedną cebulę. Ja już złapałem autobus, jadę już do domu. No 20 peso tym razem chciał, czyli tamten mnie naciągnął na 5 peso, z tego wynika. Ale ja wydałem tyle kasy, wydałem 2500 peso i jeszcze zapomniałem jajek. Musiałem wysiąść trochę wcześniej, żeby iść do innego marketu, żeby kupić jajka. Ja wracam już do pokoju. Za pół godziny jakieś mam mniej więcej zajęcia. Trochę się zagadałam z panem od paddleboard i powiedział mi, że to całkiem niezła praca w sumie. Za 300 peso można wypożyczyć tą deskę na pół godziny, a z tego on ma 275 peso. No to całkiem nieźle jak na pół godziny pracy, a do tego już dzisiaj, no teraz jest 14, on zarobił 1200 peso, to jest jakieś 90 zł. Także całkiem nieźle. Tak wyglądają zakupy, za które dałem ponad 180 zł. Kupiłem trochę pomidorów, cebula za ponad 3 zeta, wyobrażacie sobie? To jest makaron, jakiś przecier, tutaj 3 makarony, chleb, tutaj mamy panierkę jeszcze do tego, tu jakieś pesto, ketchup właśnie spadł, tutaj też jakieś takie pesto, ale powiedzmy już sos zrobiony, mleko, majonez, tuńczyk, tu jakieś pieczarki, musztarda, no i trochę mięsa. Iż ponad lekko kilogram mięsa i za wszystko 180 zł. Ładne zakupki zrobiłeś. No. Ładne. Powiem wam, że bycie cebulakiem w tym kraju to się nie opłaca. Nie no, gotowanie, no bardzo drogo to wychodzi. To tak na obiad jakbyśmy mieli pójść. Też nie tania impreza, ale no za 440 myślę we dwoje byśmy się najedli już. I to tak... No ale my tutaj trochę mięsa zjemy w końcu. No trochę mięso, tak po takie... Spaghetti właśnie gotuję. Mini. No właśnie. A ja gotuję spaghetti. To już mi się cebula lekko przypala, dobra. Biorę się za gotowanie. Spaghetti już w połowie gotowe. Teraz schowałem do lodówki, musi odsapnąć. Jutro będę odgrzewał, a teraz Marikę zabieram do restauracji. To jest ta tablica i chcę wam pokazać. Idziemy dzisiaj na buffet, ale nie na lunch, na dinner za 999 peso, czyli za 75 zł. I zaraz wam pokażemy, jak to wygląda. W takiej restauracji, Marii, to jeszcze nie byliśmy. Nie byliśmy, zdecydowanie nie. Ostatnio byliśmy sprawdzić, co oni tutaj serwują i... Przepadliśmy. Tego nawet moim zdaniem nie będzie dało się pokazać na filmie, bo tego jest tak dużo, że tam jak labirynt. Po prostu chodzisz i nie wiesz, co masz wziąć. Ja myślę, że my i tak weźmiemy jakiegoś kawałki, kilka, nie wiem, mięsa albo tego, czego nam brakuje w Polsce. I się napchamy tym chwilę i starczy nam. To wygląda jak chińskie restauracje razy 10, tak moim zdaniem. Steak i świnia pieczona na grillu.
na ognisku. No Na piękna świeżo sprawa. przyrządzają tak samo rzeczy. No nie przedłużając, idziemy na randkę i pokażemy wam. Tutaj jeszcze można sobie dodać za 250 nielimitowane drinki, czyli jakieś napoje, woda, Sprite, wino, białe, czerwone i do tego piwo. Pani przyprowadziła nas do naszej miejscówki. Tutaj jest nasz table, chciałem powiedzieć. Tutaj jest nasz stolik. I teraz założy nam pani opaski, żeby było wiadomo, co możemy jeść, bo są opaski na jedzenie i też opaski na drinki. Chciałem wziąć dla siebie ten unlimited drink za 250, ale że Marika bierze teraz leki i nie może. No, a dla dwóch osób nie sprzedają, bo wiecie, bo jedna by miała, druga by podpijała. Odwrotnie, dla jednej osoby nie sprzedają? No, a tak nie powiedziałem? Nie. No właśnie, dla jednej nie sprzedają, dla dwóch sprzedają. Trzeba brać w pakiecie, jak się jest we dwoje. Czyli będziemy przywozić się. Tak wygląda ta restauracja z grubsza. No przypomina Chinkę, ale ja idę na mięso. Zaraz wam pokażę, jak wyglądają tutaj mięsa. Jest też sushi, są też zupy, noodle. A teraz idziemy na stację z mięsami, bo to jest moje ulubione. Zaraz wam pokażę, co tu jest do dyspozycji. Tam można sobie pasty robić, jakby ktoś chciał, jakieś makarony. Tutaj są owoce morza, są krewetki, kraby, jest duża ryba. Tutaj są muszle, tutaj jest kolejna ryba. I tak, to jest chicken teriyaki. Tutaj pan kroi golonkę, zobaczcie, jak ta golonka pięknie wygląda. Tu jest jakaś kiełbasa. Tutaj jest znowu kurczak. Tam są ziemniaki i steki. Pan na świeżo tam na grillu smaży steki. My zaraz będziemy je jeść. Tak wygląda mój talerz na tą chwilę. Tutaj mam steka, zobaczcie jaki stek. Listy, taki jak lubię najbardziej, aż go spróbuję od razu. Do tego ziemniaki z 2 sosami. Tutaj mam jeszcze kurczaka teriyaki i golonkę. Do tego taką szarpaną wieprzowinę też i tu jakaś taka mała kanapeczka. Mari przyniosła nam jeszcze wodę, a Mari ma podobne tutaj. Tylko, a jeszcze Marika rybę ma. Rybkę wzięła sobie, grillowaną. O, Myślałam, że będzie bardziej sucha. Smacznego. smacznego. Ja już popróbowałem pyszności. Ale pyszna ryba. Mari poszła do środka zobaczyć, co tam się dzieje, bo jakaś imprezka. Tym razem wziąłem sobie trochę ceviche. Tutaj mam pieczoną rybę. Tutaj mam rybę tą, co Marika sobie ostatnio wzięła. Tutaj mam kawałek takiej pizzy do spróbowania. No i znowu stek z ziemniakami, bo ziemniaków to mi brakuje. Marika poszła teraz w makaron. Wzięła sobie taką a la carbonarę, ale fajnie, bo sobie dokładacie co chcecie, jakie chcecie dodatki. Jak w smaku? Dobra, ale dużo cząstków. Ostra. A ja poszedłem tym razem w krewetki. Ja sobie wzięłam oliwki, ser, jakieś warzywa, do tego sos i taki paluszek. Trochę po włosku. Mari już wysiada powoli. Jada jakieś sałatki, już więcej nie zmieści. A ja poszedłem jeszcze po ziemniaki, steka, wziąłem jeszcze golonkę i do tego krewetki. A, i jeszcze kawałek ryby. Nie wiem, czy ty to mieścisz. To naprawdę już mój ostatni talerz. U mnie już wleciał deser, ale jeszcze 2 kawałki przepysznej pizzy. Miał być deser grany, ale postanowiłem, że zjem sobie jeszcze tacosy z szarpaną wieprzowiną. No i tak wygląda finalna wersja mojego loda. Spróbujmy, czy dobre.
A co ty mi się tutaj... Stój weź. Mari, co to zmiksowałaś? Dobra, górę tobie zostawię, to boku To są truskawka i wanilia. z M&M'sami. Szła? Z M&M'sami. sami. Polewam jakąś, nie wiem jaką wzięłam. Bardzo dobry. Tak? Wygląda dobrze. Tylko ja jeszcze chyba nie jestem w trakcie deseru. Ja chyba jeszcze pójdę po ziemniaki. Oj, to idź, bo ziemniaków prawie nie było. Tak? No, były ostatnio na takim małym talerzyku. Ja O się nie. czaiłam na nie, ale mówię, dobra, zostawię komuś, to będzie bardziej Na głodny. mnie.